tako, drogi ljudi, dobrodošli na kanal međuslovianskiego języka. Dobrodošli na kanał języka, który jest rozumiwy przybliżno всем Słowianom bez uczenia. No i to samorozumno znajemy, ale pytanie jest, kako međuslovianski język se rozwijaje, kako to ide. Nažalost, ne vsi ljudi znaju koliko roboty jest djelano i teško jest oceniti kako s tym međuslovianskim językom ide. Jeden iz primjerov razvoja međuslovianskiego języka, mislim, može biti videokamera i mam nadzieję, że w tym momencie jej jakość jest mnogo lepsza od tego, co było prędzej. Tako to jest tako, że chwała tomu, że međuslovianski język se rozwijaje i mogliśmy kupić nešto lepsze z pomocą denarów i z Patreona i także daritelів із YouTube'a, także wy okolo tego pomagajecie. Cel tego wideo, tego epizoda jest, aby pokazać i obgovorić, jakowe dzieła jesteśmy делали w 2025 lecie. I także może być rekty niekakowe krótkie prognozy, co jeszcze planujemy. Ako by byli niekakowe problemy, możecie pisać na czacie. Wszelki człowiek, który jest podpisany pod kanał, może pisać. No i после tego, jak ja już reknu te wszystkie dzieła, które byli zdzielane, to także będziecie wy mogli dawać pytania. Pytania o to, kako to w međuslovianskim języku jest i co myślicie jeszcze może być, znajecie niekakowe drugie dzieła, które byli zdzielane, a o których ja jestem nie rekł. A, da, także jest moderator czata. Widzę, że międzyczaśnie ludzie przyszli, jest Filip, jest Melac. Hvala Melace za entuzjazm. Jest Hutton Mon, nasz međuslovianin z Ameryki i drugi ludzie, których nie wszystkich prosto pamiętam i nie wszystkich nikt znam. Tak ili inaczej, chwała wam всем za przychód, że jesteś z nami. No myślę, że to lato było dość produktywne, ale będziecie mogli to ocenić także sami. Ta lista jest dość wielka. Najpierw można rzec, że to. No to, co jesteśmy głównie делали w međuslovianskim języku, no to było przynajmniej tak, jak ja znam. Ja jestem to делал zajedno z ekipą. To było rozwijanie međuslovianskiego słownika i međuslovianskiego foruma. Međusloviansko-języczne forum. Fundacja, o której podejrzewam mnogo z was już znaje. W tym momencie także będę próbować zrobić takowy mały trik. Widzimy, będzie li to robotać. Aha, okej, robotaje, ale jest namnogo wielki obraz. Da. Tu jest logo Fundacji Međusloviansko-języczne forum. Tako, między innymi nasza wielka robota to było robotanie z rozwijaniem tutaj fundacji. Fundacja jest za to, aby mieć niejako oficjalno, samorozumno lice, które by mogło pokazywać ludziom, że jest niekakowa instytucja, jest niekakowa organizacja, która tych ludzi, takowych profesjonalistów od MS-a zbiera. No i tak to. Możemy rzec, że ako idę o samą međuslovianską fundację, međusloviansko-języczne forum, no to jesteśmy robotali dość mnogo, ako idę o poszerzanie kontaktów. No i Hutton Mon napisał tu w czacie, że međuslovianski język jest globalny fenomen. Nie jest to tak daleko od realności i z tego powodu, że jesteśmy smogli mieć takowe kontakty, poczęli kontakty z ludźmi, którzy są zainteresowani međuslovianskim językiem w mnogich krajach. Na przykład w Chorwatii, z Białorusami niektórymi, którzy są w Polsce, z Ukraińcami, także z Ukraińcami, którzy są na przykład w
Kijewie, w Dnieprie, w Iwano-Frankivsku, також з Словаками єсмо імали контакт, також почали контактувати люди, які są в Вене, єсмо почали мати контакт з различними людьми із Америки. Tam także są rozliczni youtuberzy, z którymi w tym momencie próbujemy działać niekakową są robotę i mamy niekakowe projekty. Generalnie myślę, że dość krasno to idzie. Także poczęli jesmo i mati kontakty z Łużyczanami i z Łużycze, no to byli do tego momentu gorni Łużyczani. No i mamy nadzieję, że dolnych Łużyczanów także przyjdzie mnogo i będą zainteresowani międzysłowiańskim projektem. Także w Czechach samorozumno kontakty jesmo działali i byli jesmo aktywni. Tak jak widzicie, Międzysłowiańsko-Języczne Forum to jest organizacja, która nie jedyno jest na serwerie i tak dalej, nie jedyno jest aktywna w polskiej krainie, ale także generalno międzynarodno. Są wszechczas nowi ludzie potrzebni, tak jak niektórzy z was chce niekako pomagać i tam w swoich krainach okolo tego może pisać na mail Międzysłowiańskiego Języcznego Foruma, to jest Interslavic Forum Uszko, gmail.com. Jeszcze jesmo także poczęli mati kontakty z ludźmi i z Bułgarii. Pomagali nam także ludzi mnogo. Okolo tego, tak myślę, że generalnie jak o to idzie, to jest krasno. Będę tu próbować mówić, które projekty byli związane z Międzysłowiańskim Języcznym Forumem, a które projekty byli niekakowe drugich ludzi, niekakowe indywidualne. No tak generalnie to jest to Międzysłowiańskie Forum i jedna z takowych wielkich są robot, na które i mamy nadzieję, że będą uspieszne, że będą się rozwijać. To jest robota z tak zwanym Pocket Play Studio. Tam jest wideoigra, która się nazywa Toria. Chcą oni zrobić trailer międzysłowiańskiego języka, trailer tutaj gry na międzysłowiańskim języku. To jest Toria. To jest igra, z którą i mamy nadzieję, że będziemy mieć krasivą są robotą. Generalną jest praktycznie wczoraj przyłożył im trailer tutaj gry na międzysłowiański język. Igra jest RPG, będzie mieć takową okolosłowiańską tematykę i dogovor jest tako w menu wyższe, że ako ludziom będzie się nawidzieć tuto intro, które było zdzielano tutaj w WOD, tako generalno jest możliwość, że oni będą przyłożywać swoją grę na międzysłowiańskie. Tako generalno, ako sobie wpiszecie Toria RPG, to na Facebooku na przykład jest, ako wpiszecie Pocket Play Studio, to także jest ich internetowa web stranica, tako prizywam was, ako chcecie przychodzite na Facebooka, dawajcie im tam lajki i niechaj oni widać, że jest także niekakowa aktywność od ludzi, którzy się zajmują międzysłowiańskim językiem. Zawsze to jest ważne, myślę, że to jest dość oczywiste, ale jest to dobro projekty. Nie idzie jedynie o to, aby była dobra zabawa i aby ludzie grali, ale możemy prosto z tymi ludźmi negocjować, abyśmy od tego zdobyli niekakowe dane, które by dozwolili nam uwidzieć, jak międzysłowiański jest efektywny w wideoigrach. Da? Międzysłowiański ma swoje prednosti, jako wielka rozumiliwość i tak dalej, no i ma także swoje problemy, jako to, że ako będzie słabo něco rozumliwo, słabo něco słyszno, to nikako riečenie może być słabo rozumliwo i kontekst może być nerozumliwy, a w igrach, w wideoigrach to może być i ważne.
Tak, drogi ljudi, tuto jest veliko važno za međuslovijanski projekt, ako zaista bychom imali takovou profesionalnu videoigru na međuslovijanskom, v ktorom by igralo mnogo ljudi, to ne jedino jest reklama, to jest tako, że dokaz, że međuslovijanski może rabotati w takom kontekście. A potom, gdy jest już precedent, prvi krok, można iść dalej i rozszerjati to. Do tutego momenta była jedino jedna igra, która się zwała Xamadeon Stone i ja je mimo priložil, no to była veliko prosta igra. Tam nie było tako mnogo teksta, a zaisto byłoby lepiej, ako by było niečo tako mnogo profesjonalno. Tako, to jest to. Potom, drogi ljudi, idemo dalej. Pozdrav всем, ktorí приходять. Vidím, że jest aktywność na czacie, to jest krasno. Piszcie na czacie, ja potem będę czytać wszystkie pytania na końcu do tego spiska. Tak, co jeszcze? Mogą także reakty, że jako međuslovijansko-języczne forum i majemy na przykład kontakt z muzejem, które jest powiązane niekako ze słowianską mitologią i majemy nadzieję, że to dobro pójdzie. Oni w tym momencie potrzebują niekako znaleźć sobie miejsce, za to, что se przenoszą, ale kiedy oni sobie przyniosą, to jesmo говорили, że zaiste oni by byli zainteresowani w tym, aby swoją ekspozycję przyłożyć na međuslovijanskie. Jesm z nimi telefonicznie говорил i tak dalej. To tako, że może być veliko dobra szansa, aby rozszerzać međuslovijanski język i normalizować jego, a nie pokazywać jego jedyno jako projekt niekakowych tam języcznych fanatyków. Da? To jest także ważne, że međuslovijanski był na festiwalu Slavni. Tam jesmo delali veliką prezentację, gdzie mogli ludzie uwidzieć, kako međuslovijanski rabotaje. Tam generalno było niekoliko desetków ludzi słuchali, byli zainteresowani, jesmo imali także swoje stanowisko, gdzie mogli jesmo говорить ludziom o međuslovijanskom, było međuslovijansko zname, tako, że jesmo reklamowali kniżkę Melaca, Nechaj nesnut nas biele oblaki i tak dalej. Generalno było krasiwo, można rzekć. Na tym festiwalu normalno tako było 2000-3000 ludzi, którzy chodzili w weekend. Tako to mnogo pomogło međuslovijanskomu, aby jego reklamować. Była prezentacja od mnie o međuslovijanskim języku. Była także prezentacja od naszego kolegi z Chorwatii, Matiji, który mówił o literaturze međuslovijanskiej w kontekście kniżki Nechaj nesnut nas biele oblaki. No i potem generalno jesmo tam tako, że poznali nowych ludzi, to było veliko dobro, veliko zabawno i chwala velika słowiańskiej prasowej agencji ISAP, która nam tam dala miejsce praktycznie bezpłatno i to tako, że jest chwala tomu, że jest međuslovijansko-języczne forum i że jesmo smogli niekako ich kontaktować. Tako, potem co dalej? Jesmo tako, że u tej słowiańskiej prasowej agencji byli na podcastie i tam jesmo говорили o međuslovijanskom języku. Tam ludzie mogli wyższe poznać. Podcast jest na ich kanale na YouTubie. Ja także после tego streaminga będę gotowić spisek rozlicznych linków, które będziecie mogli uwidzieć w komentarzu i w opisaniu wideo, jak tam to wszystko było. Te rozliczne dzieła, o których ja mówię. Jedno, co myślę jest veliko ważne, to jest, że jesmo međučasno także делали aplikacje, to także z pomocą fundacji jesmo próbowali zdobywać rozliczne
granty, to znaczy dofinansowania na to, aby można było работать z međuslovianskim językom, делать nekakove kulturne dzieła i tak dalej. I zaisto jesmo aplikowali na niekoliko takowych grantów, także z naszymi kolegami z Ukrainy jesmo aplikowali. Byli jesmo veliko blisko, aby zdobyć jeden dobry grant. Na żalost jesmo nie smogli, ale zaisto było tak blisko, że myślę, że to jest veliko możliwe. Koniecznie jesm pisał jeden grant i z pomocą naszych kolegów, którzy są z razlicznych takowych demokratycznych białorusińskich grup w Poznaniu, jesmo zdobyli grant, mini grant na međuslovianski język. Nie było to mnogo, ale było dostateczno, aby organizować něco tako, co możecie tu widzieć w tym momencie. To jest nasze zebranie ludzi, którzy tam byli. Tako zaisto tych ludzi było mnożieje, no tako przychodzili, odchodzili i generalno jesmo smogli tam zrobić koncert akordeonowy, gdzie grał Roberto Lombino na akordeonie. Jesmo smogli tam zrobić generalno tako, że piewanie za jedno, jesmo piewali razliczne piesnie w razlicznych językach. Na przykład Hej Sokoły jesmo piewali na ukraińską, na polską, na białorusińską, na czeską, na jeszcze tam był słowacki, ako pamiętam dobro, a tej pripiew, refren, to co jesmo powtarzali na međuslovianskim języku tako ponowno. Jesmo dokazali, że međuslovianski może być i praktyczno upotrebiany w takowych kontekstach, że kulturna integracja w tym momencie z powodu wojny na Ukrainie jest mnogo imigrantów, mnogo bieżeńców z Ukrainy w Europie. No i generalnie jesmo dokazali, że kulturna integracja z pomocą međuslovianskiego języka jest możliwa. Tam na tym zebraniu byli ludzie nie jedyno i z Polski, byli ludzie i z, jak ja mówił, Białorusi, Ukrainy, no także i z Czech. Myślę, że także Słowakia tam była także Łużyca. Tam jesmo poznali w żywo naszych kolegów z Łużycy, którzy byli zaisto mnogo zainteresowani w međuslovianskim języku. Jako dowód możecie uwidzieć tu na obrazie, na grafikie to jest fragment z łużyczskiego czasopisa, gdzie jest napisano o, tako kako widzicie, to tako, że nam veliko pomoglo, aby organizować niekakową međuslovianską propagandę, tako, że jesmo zdjęli pieśni, knigę i tak dalej do tego. Było veliko krasno, ludzie piewali, było dobro jedzenie, niekakowe kolacze. No, i mam z tego dobre wspomnienia, za to tako, że mnogo o tym говорим. To jest tako, że dokaz, że međuslovianski język może być i finansowany także i z kulturnych instytucji. Że są, jako dobro to napiszemy, jako i mamy dobro reklamowaną fundację, jako međusloviansko-języczne forum, gdzie i mamy mnogo ludzi tam w naszym eksperckim wieczu, którzy nas podpierają, to jako ludzi widać, że jesteśmy seriozni, to wtedy mogą zaisto pomogli nam. To byli niekakowe granty od Grada Poznań, od Europejskiej Unii. Także dobro jest rekti, że był međuslovianski dzień na festiwalu w Chorwatii. On był, međuslovianski dzień był niekako oddzielno, ale on był paralelno, jednocześnie z jednym czeskim festiwalem kulturnym w Chorwatii, w Zagrebu. I tam była także dyskusja međuslovianską. Tam byli koncerty, tam mnogo ludzi przychodziło, którzy pomagali którzy pomagali međuslovianskomu, byli razliczne prezentacje. Także byli tam ludzie od međuslovianskiego foruma, no głównie to działała udruga međuslovianskiego języka, udrużenie međuslovianskiego języka w Chorwatii. Ja jestem tam na żalost nie był i to za to jest mi zaisto żal.
Ale ja słyszał, że było zaisto krasiwo. Było zaisto krasiwo. Tam jeszcze, ako znam dobro, byli rozliczne prezentacje w rozlicznych gradach, tako, że była jedna prezentacja w Serbii, w gradu Subotica, tam była prezentacja w Wojwodinie. Tako, no kako vidite, tako, że na Balkanach, w Balkanach jest međuslovijanski aktywny. Drogi ljudi, ako ide o słownik međuslovijanskiego języka, to nie jest to jeszcze mnogo dobro widno, no bude widno mnogo dobro. Jest tako zwana statystyka razumliwości. To jesmo уже делали дължейший час. Ja sam zdzielał praktyczno polski język, potem było to niekako jeszcze potrzebno poprawić. No, ludzie przyszli, główno Denis, Rubox z serwera i poczęli to jeszcze potem dobro organizować. I rezultat jest takowy, drogi ludzie. Do tego momentu to jest niečto tako. I co wy widzicie w tym miejscu, to jest analiza rozumliwości słów međuslovijanskiego języka. I to jest zaisto ważne k naszemu projektu. Ako nie znajecie, zacz mogę wam sam dać pytanie. Przychodzi człowiek, widzi 4 słowa, które są w słowiańskich ziemiach i praktycznie to jest zapisano tak w słowniku. Ako popróbujecie, jest słowo číslo, jest słowo broj, jest słowo numer. Kromie tego jeszcze na jugu, nie na jugu, w polskim jest słowo liczba, w białorusińskim myślę jest słowo lik, a w słoweneckim jest sztewilka. Ako przychodzi nowy człowiek, nie może znać, jak mówić to. Jest zaiste mnogo synonimów, które nie znajemy jako dobrosno rozumliwe. Ako człowiek napisze broj, nie będą jego rozumieć ludzi od Polski aż do Rosji i potem człowiek będzie myśleć, że to jest nierozumliwy međuslovijanski język, że međuslovijanski jest nierozumliwy, ale prosto idzie o to, że potrzebno jest znać, jakowe synonimy upotrebiać. Ja sam zaisto długo o tym snil, długo o tym mówię i jestem prosto odlično se czuję, że robota idzie koniecznie naprzód, posled mnogich lat jest ta robota i możecie uwidzieć, że zaisto mnogo słów jest już obrabotano i mam nadzieję, że to jest dobra statystyka, ale myślę, że da. Tak możecie uwidzieć, że generalno to idzie naprzód i jakowy rezultat będzie tego, takowy, że ako będziemy imati wse generalno. Okej, niekto tu lubi placki. Chwała Michale. Tu jest Michał, który możemy rekty, że jest w niejakim smyśle mój brat. Tako, no, pozdraw. Wod, jest to oznaczenie rozumliwości. Jest to za to, abyście mogli się lepsze uczyć međuslovijanskiego. Nie będziecie imati 4 synonimy, będziecie imati jeden najrozumliwniejszy synonim međuslovijanskiego języka, tak aby was mnogo ludzi rozumielo. Tako, że kromie tego, ako będziecie chcieli napisać niekakawy tekst, będzie to widno, jasno, będą statystyki takowe detaljowane, mniej detaljowane, no i generalno mnogo jest roboty około tego, pomagaje z tym Melac, pomagaje z tym Jarosław z Ukrainy. Tako generalno jest to wielka robota i to po mojemu jest dość logiczne. Bez tej roboty, która już bierze mnogo miesięcy, mnogo programistycznej roboty i mnogo dobrowolnej roboty, nie będzie możliwe zdobyć pełny potencjał, pełną siłę rozumliwości međuslovijanskiego języka. Tak, drogi ludzie, ja będę jeszcze o tym wiarodostojno dzielać oddzielny epizod, no generalno znajdę, że robota idzie naprzód. No, jest samorozumno problemy techniczne, na przykład z tego powodu, że nasz główny programist, który jest zaisto profesjonalist, jest w Ukrainie, tako, no tam są te elektryczności nie ma i tak dalej. No generalno tako ili inaczej robota idzie naprzód i ako wsecz to będzie dobro, to będzie to wielko
wielki krok, aby međusłowiański słownik był profesjonalny i dobry. Możete, drogi ljudi, takože sobie pripomnieti, że jesam nedavno delal epizod, na ktorom jesam govoril, že bude knjižka o kysljenju. Kysljenju različnej zeleniny, owocew, plodów i tak dalej. Jesam zdelal sobie 2 sedmice pauzy, aby tam delati korekturu, tam zaiste było mnogo roboty, ale konečno jesmo smogli. Wierodostojno, ako by byli te oznaczenia rozumliwości roboty bych imal menje, tako, że jesam nekako nimi se poslugoval, ale ne su jeszcze gotowe, tako ne mogu jesam plno. Glavno jesam robotal iz pameti. I, drogi ljudi, jest ta knjižka praktično už gotowa, ako ide o toj glavny tekst, w tym momencie bude nekako formatowanie i tak dalej, i tak dalej. I to jest takože ważne, ako ide o rozwój međuslovianskog języka, zato što tut govorimo o tom, da by međuslovianski język provjeriti, verifikovati, kako može delati w biznesie. To nie jest tako, że ti ljudi, ktorí napisali tą knižku, ona se zove Domaśnia kyslena zelenina. To nie jest tako, że ti ljudi są prosto językoljubci i fanatyki međuslovianskiego języka. Tam jest seriozny biznes. To jest firma, gdzie jest mama, tata, dzieci i oni potrzebują z tego żyć. I oni prosto zainwestowali w to, aby imati dobrą kniżkę i chwała tomu, że ta kniżka jest, oni będą mogli delati kursy. Planują delati kursy w Polskoj, w Balkanach, w rozlicznych drugich słowiańskich državach. I tako, ako to pójdzie dobro, ako my będziemy imati dokazy, że to idzie dobro, to zaisto będzie to wielki krok k tomu, aby potom dokazywać ludzi, że da, możecie w niejakim smyslu delati denary i z tego, że upotrebiajecie međuslovianski język. I wtedy, że wy говорите na međuslovianskom języku i wtedy już my mamy szeroko otworzone drzwi. I tako, że samorozumno to było z pomocą tego, że jest međusloviansko-języczne forum. Tako, że generalno Denis, który analizy dzielaje rozumliwości, on takože jest powiązany z međuslovianskim języcznym forumem, jest jeden z naszych tam koordynatorów. Ja myślim, da by z tą kniżką, kiedy ona będzie już gotowa, ona wierodostojna będzie takože w papiernej formie, delati tam anketu, da by provjerjati kako mnogo ljudi rozumieli iz tej kniżki, była li ona im dostatočno rozumliwa, że była im upotrebliwa praktyczno i co by preferowali, myślę, to jest wielko ważne pytanie, co by preferowali anglijską wersję kniżki ili međuslovianską wersję kniżki, ako nikakowa wersja na ich rodnym języku by nie była dostępna. Tako, że jesam mówił, że idę to ocenianie rozumliwości, tako, że to jest takowy mały trailer, możemy rekti. To jeszcze nie jest, ale jest w wielko takoj zaawansowanym etapie tworzenia. Będzie możliwe delati ankety rozumliwości međuslovianskiego języka, gdy wszystko będzie tako gamifikowano. To znaczy, wy będziecie mogli wchodzić i mati aplikację w internecie, może być i na swoim smartfonie, na swoim telefonie, będziecie mogli i spełniać to, i mati tam nikakowe wirtualne nagrody i tak dalej. Jestem widział to sam i jest mi to zaiste zajemliwo. Jest tam mnogo takowa przyjemny oku interfejs, tako, kiedy to będzie przygotowione, to takoż wam reknu. Prosto znajte, że robota okolo tego idzie. Beta wersja, ako wszystko będzie dobro, będzie beta wersja tej roboty, którą my dzielajemy. To, co jest ważne, to jest to, że zacznie ta robota z rozumliwością, zacznie ta robota z rozlicznymi aplikacjami mogła pójść naprzód. To jest tako, że za to, że jesmo zdzielali restrukturyzację tych međuslovianskich języcznych struktur, to znaczy jest međuslovianska komisja, to jest to tielo, które
reformovalo međuslovianski jezik, praktično stvorilo međuslovianski jezik, v ktorom ja takože jesm, ktoré sjedinilo dva standardy języka, ktoré byli v jeden standard. No i generalno tam mnogo členov było już mniej aktywnych, tako my jesmo zdjęli restrukturyzację, reorganizację, jesmo tam napisał razliczne procedury, memoranda, statuty i tak dalej, to wszystko było podpisane od Wojciecha Merunki, Jana van Steenbergena i tak dalej, od Roberta Lombina. Tako to jest już tako veliko, możemy rekti oficjalno i chwala tomu jesmo takože dodali nowego člena do Međuslovianskiej komisji, który jest Jarosław, o którym jesmo już говорил. I zaisto imam nadzieję, że chwala tomu, когда ta robota se zakończy, to będziemy mieć niekakawy efektywny organizm, możemy rekti, który będzie mógł dodawać efektywne słowa z pomocą niekakawych dodatnych grup, który będzie mógł je dobro weryfikować i ich dobro weryfikować, a nie tak, jak było prędzej, że praktycznie i z powodu problemów z komunikacją, i z powodu rozlicznych drugich technicznych problemów byli pauzy. W tym momencie perspektywy na to są mnogo lepsze. Tako, że jesmo međučasno, kako Međusloviansko-języczno forum, zajedno z Wojciechom Merunkoju byli w czeskim telewidzeniu. Da? To było prosto w Czechii i mogli wszyscy ludzie to uwidzieć. Ponowno krok k tomu, aby Međuslovianski se rozszerzał. Ludzie tam mówili, kako Wojta, kako Roberto Lombino i Szarka Grossowa, o tym, kako međuslovianski język może być korzystany, kako można nim se posługować i tak dalej. To był mały fragment, ale generalno tam to było veliko zajmliwo i myślę veliko koristno međuslovianskomu języku. Da, ważne jest, że było jeszcze něco, w czym my jesmo uczestniczowali ponowno, kako to Međusloviansko-języczno forum. To jest, drogi moi ludzie, Lingua Fest. Okej, to logo jest tako osobliwo, ale myślę, że będzie w tym, ako to zdjęłam, tako to będzie dobro widno. I w tym momencie, drogi ludzie, to jest Lingua Fest, to jest festiwal języczny w Słowakii, w Bratisławie i tam zebrało się mnogo rozlicznych ludzi z rozlicznych krain. Ja jestem tam делал prezentację o međuslovianskom języku, jestem ją делал dwakrotno i to był prosto uniwersytet, gdzie przyszli rozliczni studenci, rozliczni ludzie, rozliczni profesori. Jestem także говорил z rozlicznymi profesorami, oni byli zainteresowani međuslovianskim językiem. I generalno na jednej prezentacji ludzi było mniej, jedyno niekoliko osób i z tego powodu, że już było pozdno i tak na wszelkiej prezentacji mało ludzi było, studenci już prosto poszli domu. No na tej pierwszej prezentacji, z której na żalost nie jest wideo i tam było mnogo ludzi, myślę, nie znam koliko ich mogło być, 50, 60, może być i wyższe, nie znam, no prosto sala, która tam była tako mniej wyższe zapełniona. Tam siedzieli ci studenci i słuchali o međuslovianskom języku, o tym, kako idzie nam robota i tak dalej. I jestem także poznał tam dodatnych ludzi, którzy byli zainteresowani w međuslovianskom języku, rozlicznych poliglotów, rozlicznych ludzi z drugich krain. I także generalno jesmo tam zdjęli schodku w Bratisławie. Jesm to niekako organizował. Przyszło dość mnogo ludzi zaisto. Byli ludzie i z Niemcy, i z Bratisławy samorazumno, no byli także ludzie i z Wojwodiny, ludzie i z Ameryki. Jedno wideo tego człowieka, który był w Bratisławie, możecie uwidzieć na međuslovianskom-języcznym kanalu. To jest wideo Amerykanki, która zdjęła tam tako krasiwo animowane wideo. My jesmo ją poznali na međuslovianskoj schodkie w Bratisławie.
Takože nedávno video, ktoré bylo na međuslovianskom kanále o tom, kako igrati drumlu, to takože bylo od človeka, ktorého my sme poznali v Bratislavie. Tako myslím, že to jest krásno, že už v Bratislavie sú takože nekakoví ľudí, ktorí sú povezani s međuslovianskim, s međuslovianskou fondacieją i tako dalje. Myslím, že to jest krasivo, ide to naprijed. Jesmo takože robotali ponowno kako međusloviansko-języczno forum. Ja budu mnogo govoriti međusloviansko-języczno forum w tym streamingu. Może to być i nemnogo monotonno, no i z drugiej strony to jest prosto za to, że tako mnogo jesmo tam dělali. Tako, jesmo tako, że dělali przewody do 2 krótkich filmów. To jest jeden, który się nazywa Zwieromedze, a drugi to jest Zabludzony. Jeden z tych filmów Zwieromiedze jest dzielany ludźmi, jako pamiętam, z Słowakii z pomocą niekakowych Czechów. No, nie jestem uwierony. No, generalno było to tako, że tym ludziom jesmo dzielali korekturę projekta. Tam był Wojciech Merunka, ja, Szarka Grossowa, która zjęła główną część. I to jest takowy eksperymentalny, fantastyczny fantasy film. On jeszcze nie jest objawiony, no skoro bude. No i takoże jest krótki wideofilm Zabludzony. To jest, możemy rzekć, takowy nemnogo podobny do kolorowanej pticy film wojenny, tako praktyczno przeciwwojenny, który posługuje się međuslovianskim językom za to, aby nie govoriti, która strona to jest. Da? No i ponowno tako możemy rzekć, że međuslovianski zdobył niekako miejsce w tych rozlicznych artystycznych dziełach, tako, aby ludziom dawać niekakową neutralność ili tako poczucie słowiańskości dodatnio. Međuslovianska Wikipedia rozwija się takoże i majemy nadzieję, że skoro będzie dostępna oficjalno, ona w tym momencie jest jeszcze w takim staniu, że ona jest nieoficjalna. Główni admini Wikipedii jeszcze gledają, jak jest ta Wikipedia nasza međuslovianska aktywna. No, ako będzie dobro, ako ludzie będą dodawać tam zapisy, niekakowe teksty, niekakowe czlenki, to będą ją publikować oficjalno, równoprawną, jako i drugie Wikipedie. Kako ja jestem говорил z Janom Vanstenbergenom, który wodzi tą robotę, to robota idzie dość dobro i jest wielka szansa, że ta Wikipedia może być publikowana. Za to, że tako, że mnogo Wikipedii, które są tam, jest prosto mniej aktywnych od međuslovianskiej Wikipedii. Tako, ludzie, ako imajete czas, aby napisać даже 2 rečenia, 3 na međuslovianskom i dodati nekakawy tekst, to idite tam. Jest wideo na kanale međuslovianskiego języka, które się nazywa Kako zdzielati swoją Wikipedię ili něco tako. I tam jest govor z Janom Vanstenbergenom. Tam możecie uwidzieć linki, które was mogą przenosić do tej neoficjalnej, oficjalnej Wikipedii međuslovianskiego języka. Byli rozliczne međuslovianskie schodki w teczeniu tego lata i to takoże jest dobro i z tego powodu, że jest niekakowa integracja między ludźmi, widzimy się w żywo. Generalno byli schodki w Wrocławie, w Bratisławie, jak jestem mówił. Jestem słyszał, że była takoże schodka, ili даже 2 byli w Moskwie, tam my to jesteśmy organizowali. My jesteśmy organizowali w Poznaniu i w Wrocławie i w Bratisławie. I mamy takoże, jak jestem mówił, kontakt z ludźmi z Serbii. Jest jedna takowa mila instagramerka, Maja, w Serbii. Maja wari jedzenie. I Maja pomyślała, że krasno by było kontaktować naszą fundację i poprosić, abyśmy jej korygowali teksty za to, że ona chce prosto publikować rozliczne swoje recepty tego jedzenia na međuslovianskim języku. Człeni naszej fundacji, tu główno Szarka,
Počali okolo tego работати, ja jestem takože tam pomagal, kako takový korektor naczelny, da? I jesmo už od niekolikich miesięcy z nią работали, jesmo tam priložili niekoliko recept, ide to pomalo, ale są robota jest. I to jest takože dobro i z tego powodu, że ta Instagramerka nie jest mala, tam jest 60 tysięcy subskrybentów, podpisników, ako pamiętam dobro. Tako to jest takože krasivo. Ja myślę, daby zdjelati tam anketu, daby ljudi mogli odgovariati, kako generalno međuslovijanske w tych receptach jest im rozumliwe. Jest li to dostateczno dobro i czy to preferują. Angielskie, međuslovijanske i tako dalje, i tako dalje. Koliko rozumieją. Myślę, że i z tego takože możemy imati krasive, takowe twarde dane, nekakove statystyki, które by pokazywali, kako međuslovijanske zaisto jest upotrebliwe. Potom, drogi ljudi, jest niečto tako, że to może być i wam zajmliwo i zabawno. Może być i pamiętajete kniżku Melaca Nechaj nesą nas biele oblaki. Tako, kniżką Melaca, myślę, mnogo ludzi znaje. Aleksy Melac-Bernat zdjelal kniżku, która się zove tako, Nechaj nesą nas biele oblaki. Ta kniżka jest zaisto velika, to jest 1600 czasin, ako pamiętam dobro, 1600 czasin slušania audioknigi. Jesam govoril o tej kniżce o kysleniu zeleniny. Żena, która jest jeden z członów tej firmy, ona prosto prosłušala tą kniżkę, Nechaj nesą nas biele oblaki, i potem poczęła prosto говорить na međuslovianskom, a to była czeszka. A mnogo, na przykład, słyszał jestem wschodnich Słowianów, mówi, że czeski malorozumliwy język jest. No, kako możecie widzieć, to może być veliko dobro orudje, veliko dobry instrument k tomu, aby uczyć się međuslovianskiego języka, i w tym momencie jest nie jedyno dostępne w audio wersji, no tako, że możecie sobie czytać to na wersji papiernej. Mniej ekologiczno, no veliko, tako możemy rekti styliewo, no klasyczno. Okej. Kako możecie widzieć, jest takože nowa grafika. Na lewo imajete tą starszą grafikę, na prawo jest grafika, która jest nowsza. Generalno tam jest ta nowsza grafika i w kirilicy, i w latynicy. Veliko takowe krasiwe graficzne rzeczy tam są. Tako, ako byste chcieli sobie generalno poczytać, to możecie kupić to. To prodaje autor Melac. Możecie to kupić na web stronicach, które się zove Retradition ili Lulu.com. Ja wam poslal jestem link w czacie. Generalno tako to jest. A tu jest jeden z naszych kolegów z Bułgarii, Wiktor, który jest takože aktywny w Međuslovianskom forumie i jest honorny człon Međuslovianskiego foruma. On jest z uniwersytetu i takože on pomaga veliko okolo tych dziel z słownikom, okolo tej słownikowej roboty, którą my dělajemy jako Međusloviansko-języczne forum. I drogi ludzie, to nie jest jedyno to. I z tego powodu, że jest samorozumna tutaj kniżka, no tako, że możecie oczekiwać już skoro nową kniżkę, która jest prequel tutaj kniżki Nechaj nesą nas biele oblaki. Nowa kniżka, prequel do oblaków, i ona będzie się nazywać Lubow jest jako burja. I będziecie takože mogli to czytać. Jest ona jeszcze gotowiona, nie jest jeszcze objawiona, no czekajcie nowe wieści, będzie dobro. Tu widzę, że niekto pisze o Tokipona. Ako idę o Tokiponu, tu może być i mam taką mnogo wieści. No jest takowa, że tworitelka Tokipony napisała do mnie,
i tako, że imamo možnosti da bi početi su rabotom s Tokiponoju, kako Međusloviansko forum, tako ako byste htjeli nešto djelati s Tokiponoju, možete pisati do mnie i ja mogu takože kontaktovati tu šeficu Tokipone, da? Stvoriteljku Tokipone. I imam nadzieję, że zaisto to bude nekakova upotrebljiva, koristna su rabota međuslovianskom projektu i z tego powodu, że Tokipona jest veliki język, choć nie jest rozumliwy bez uczenia. Tako, że możemy rekti, że počeli jesmo уже takową wyższe praktyczną fazu kursów međuslovianskiego języka bezpłatnych. One będą online. To jest takože ważne. Główno tym zajmuje się Szarka z Međuslovianskiego foruma, jako jeden z projektów, który ima do szkoły. No i tam imamo takože nadzieję, że my będziemy mogli widzieć nekakove statystyki, kako dobro, kako bystro ljudi uczą się međuslovianskiego języka, nauczyć ludzi međuslovianski język, może być takože weryfikowati, kako dobro jest međuslovianski, kako jest međuslovianski pomoć k tomu, da by drugi ljudi mogli rozumieti drugie słowiańskie języki. Ako jesi Srbin, kako tobie może pomagati međuslovianskie, da byś dobro rozumiał czeskie? To jest dobro pytanie i może być tutaj kursy nam będą pomagati w tom, da by to poznati. I to tako, że jest ważne i z tego powodu, że no prosto będziemy wtedy mogli, na przykład, pójść do profesora z nikakogo uniwersytetu i mówić: a gospodine profesore, međuslovianskie nie jest głupost, my jesmo imali grupę ludzi, my jesmo delali kursy, jesmo zebrali dane twarde i z tym nie jest można mnogo dyskutować. Tako, jedno, co jest ważne, veliko, to jest to, że jesmo zdelali prochodkę turystyczną w gradzie Poznań. Byli Czechy. To nie byli nekakowi stari Czechy, którzy byli jeszcze i z tych czasów komunizmu, gdy im było potrzebno obvezno uczyć się rosyjski język. To byli Czechy, którzy byli młodzi ludzie. Najmłodszy czlen tutaj ekspedycji imał 13 lat, a najstarszy 19 lat. Ludzi, którzy są mnogo w socjalnych mediach, ludzi, którzy są mnogo z angielskim językiem, mnogo kontakta i mając z angielskim językiem. Ja jestem tych ludzi wziął, było tam przybliżno 8 Czechów i jestem im pokazał Gniezno, Poznań, jestem prosto делал takową mniej wyższe profesjonalną pochodkę turystyczną po Poznaniu, mówił o historii grada, wielkie mnóstwo rozlicznych tem, wielkie mnóstwo leksyki. I za co to jest ważne? Ja jestem potem сделал anketę i jestem zebrał statystykę, kako mnogo jest to im rozumliwo, no tako, że kako mnogo jest im to pritagliwo. Tako, możemy w tym momencie, chwała tym statystykam, które jesmo zebrali, możemy lepiej ocenić, co ako na przykład međuslovianski język będzie w muzeum. Będzie li on dostatecznie rozumliwy, będzie to ludziom jakoby marketingowo, biznesowo pritagliwo. Te statystyki, które ja jestem zebrał, dawają nekakowy odgovor na to. Samorozumno, ludzi, którzy odgowarjali na tutaj ankietę, było mało, no ankieta była anonimna. Tako, jest to nekakowy początek, ako byśmy zdzielali veliczejsze takowe nauczne analizy, to już będziemy mieć jeszcze twardsze dokazy k tomu, kako rabotaje međuslovianski język. I tam na tej prochodkie nie było jedyno tako mnogo tych Czechów, byli tako, że Białorusyni, jeden Białorus był Ukrainec i Poliaki tako, że byli. Tako, drogi ludzie, generalno ja będę jeszcze mówić o tych statystykach. Nie chcę mnogo w tym momencie objawiać i z tego powodu, że prosto chcę zrobić o tym oddzielny epizod ili oddzielny streaming. No, generalno mogą rzekć, że byli one zaisto zajmliwe i myślę, że zaisto był to nekakowy dokaz k tomu, że međuslovianskie nie jest jedyno
projekt, który jest do ludzi, którym mnogo są zajmliwe języki, no także k ludziom, którzy prosto chcą sobie putować po świecie i wozić się po świecie, chcą sobie poznawać nowe narody, nowe kultury. Międzysłowiański zonalny pomocny język jest mu bliżej i bliżej k tomu, aby dokazać, że to zaisto jest możliwe. I no, my, jako ludzie, którzy mówią na międzysłowiańskim języku, często znajemy, że to jest możliwe, prosto i z praktyki. A? Znajemy, jak długo jesteśmy się uczyli, normalno, krótko jesteśmy się uczyli. Znajemy, jak dobro możemy rozumieć drugich ludzi, jak mnogo to nam powyższyło to rozumienie. No, problem jest w tym, że drugi ludzie nie znają i potrzebujemy dokazać, że to nie jedyno jest mówienie, które jest mówienie człowieka, który jest fascynowany w niejakim języku, ale to jest něco, co jest praktyczne, że to nie jest niekako lganie, na przykład. Tak? Tako, to było z tym, ta prochodka w Poznaniu, tako, że z tą prochodką to, że jest fundacja, to nam pomogło i z tego powodu, że mogliśmy ponowno mieć zainteresowanie od czeskiego konsulata i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta prochodka to był zaiste uspiech. Pamiętajcie, że tako, że podobna prochodka była w Helsinkach, to począł Emil Anton z Finlandii. Tam tako, że byli ludzie, no oni głównie byli ruskojęzyczni, jako pamiętam dobro, a tu jest něco drugo. Tu są Czechy, którzy, jak mówi się, są govoritelji języka, który jest mało rozumiwy niektórym narodom, który jest fonetyczno rozliczny i ma zvuky jako rż, jako ikanie wielkosilno w takowych osobliwych miejscach. No, generalno mogą rzekć, że tuto nie była bariera k tomu, aby ci Czechy międzysłowiański język rozumieli dobro. Także, drogi ludzie, było w czasopisu Gniezdo, był członek o nas, o międzysłowiańskim języku, o międzysłowiańskim forumie. Czasopis Gniezdo to jest czasopis, który się zajmuje niekakową tematyką ludzi nowopoganów i tak dalej, i słowiańskiej kultury. Jestem tam poszedł, aby reklamować międzysłowiański język, było im to zajmliwe. No i da, ponowno jesteśmy pokazali się w niejakim czasopisie. No i tako, że kromie tego jesteśmy tam i mali od nich niekako zainteresowanie. Oni chcieli, abyśmy im przełożyli na międzysłowiańskie prawila ich niekakoj religioznej grupy. Ja nie znam mnogo o tych grupach i z tego powodu, że nie jest mi ich czlen, ale zajmliwą jest może być i tako, że oni by chcieli niekako międzysłowiański język upotrebiać ili mówić nim w kontaktach z drugimi ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania jak oni. No i potem co dalej? Jest tako, że mnogo rozlicznych drugich inicjatyw, o których jestem słyszał, a nie wszystkie mogą to projekty. Prosto jest ich mnogo, rozliczne teksty byli przyłożywane do międzysłowiańskiego. Znam, że jest Radio Słowiański Głos, o którym tu niekto już pisał w czacie. Ako rozumiem dobro, to jest już inicjatywa, która w niejakim momencie něco podobno było. Nie jest to, ako rozumiem dobro, tako pełnoprawne radio. Tam są niejakowe te piesnie międzysłowiańskie, które możecie słuchać. Prosto ako byste chcieli, na przykład, wozić się w aucie, możecie tam słuchać piesnie i macie prosto dobro nastrojenie i tak dalej. Ale ako dobro znam, nie są tam niejakowe regularne, na przykład gowory, interview i tak dalej. Jeszcze jest tako, że Biblia na międzysłowiańskim języku i myślę, że to jest dość ważne. I z tego powodu, że Biblia jest na mnogich słowiańskich językach i tako zaisto nie jest to něco, czego jest niedostatek w słowiańskich krainach, no jednocześnie i z tego powodu, że Biblia jest tak wielko prestiżny tekst, to myślę, że to zaisto jest jeszcze dodatny krok k tomu, aby międzysłowiański był wyższe prestiżny, a także wyższe normalizowany.
generalno Biblia była przełożona nie cała, była ta nowsza część, ta nowiejsza, Nowy Zawiet. Ją przełożył niekakowy Poliak, jeden, to on się nazywa Oleg, ako pamiętam dobro, Aleksander. I to i Poliak przełożył wszystkie 4 Ewangelie na međuslowianski język. Wy mogli jeste to uwidzieć w przedchodnym streamingu, kako ja jestem korygował część tego teksta. Myślę, że to jest zaistą wielka robota. Pamiętajcie, że że Kiryl i Metodij, którzy zdzielali glagolicą, Kiryl i Metodij, którzy standaryzowali cerkownosłowiański język, oni poczęli od tego, że prosto przełożyli wszystkie 4 Ewangelie na cerkownosłowiańskie. Tak możemy rzekć, że ten główny kirylo-metodejski krok był zdzielany, chwała tomu człowieku. Jak jest mu mówił, tekst nie jest jeszcze korygowany, tam mogą być i niekakowe polonizmy, może nie być i wszystko idealno rozumliwo, no ważne jest to, że jest już niekakowy dodatny krok. I ako byste na przykład chcieli pomagać tomu człowieku w tom, aby prowieriti, jeśli jest z Czechije, możesz iść do niego i mówić jemu, o brate, chciałbym uwidzieć ten tekst, chciałbym tobie rzekć, czy to jest z Czechu rozumliwo, czy to nie jest, to możecie także jemu pomagać. Znam, że są jeszcze niekakowe dodatne teksty z Starego Zawieta, ako pamiętam dobro przełożone do međuslowiańskiego. No o tym dobro nie znam, jak mnogo tam było przełożone. No kto znaje, może być i bude i tako, że budemy i mati cały tekst Biblii przełożony na međuslowiańskie, a myślę, że to tako, że może być i zajmliwo. Może to tako, że prosto być i dobra możliwość k tomu, aby się uczyć međuslowiańskiego języka. Myślę, że będą ludzie, którzy będą chcieli i z powodu swojej religiozności słuchać audio Biblię na međuslowiańskim języku i zaisto i mam nadzieję, że prędzej ili później przyjdziemy i do takiego momenta, że będziemy takową audio Biblię imać. Tako, że była, drogi ludzie, z pomocą naszych kolegów z Chorwatii, z pomocą Matii była zdzielana prezentacja međuslowiańskiego języka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a także koncert. I ten koncert także był međuslowiański. Tam grał Matija główną melać, ja jestem potem także pomagał na taką bubniu, na taką barabanie, jestem sobie grał afrykańską dżembę. Było zaisto krasiwo. Było to zaisto zabawno, ale także jest to ważne i z tego powodu, że była prezentacja o međuslowiańskiej literaturze przed ludziami z uniwersytetów, przed niekakowymi głowami katedr warszawskich, poznańskich i drugich i mogliśmy tam im mówić o razlicznych metodach, jak się posługiwać međuslowiańskim językiem. Oni dawali także pytania, także ja myślę, że to jest ważne, że ci ludzie prosto uwidzieli, że ten język jest, że ci ludzie także reklamowali to, że ten koncert i to zebranie będzie na swoich plakatach w uniwersytecie. Tako to jest dobra prognoza, dobry fenomen, że mamy zaisto wielką szansę, jako te fundacje i udrużenia, aby poczęli i mati dialog także z naucznikami, aby nie było tak mnogo amatorów jedino w međuslowiańskim języku, no tako, że aby można było делать seriozne akademiczne projekty. Myślę, że jeden z wielko dobrych przykładów jest na przykład słownik Gorazd, który jest słownik cerkownoslowiańskiego języka. No jest zdzielane zaisto mnogo dobro. I myślę, że ako my byśmy mieli podpor od niekakowych ludzi z rozlicznych держав, i od profesorów, od doktorów, to byśmy także mogli делать taką seriozną robotę i wtedy by nikt nie mógł rzekć, że o, međuslowiańskie tam niekakowy mały projekt i tak dalej. I myślę, że to jest kluczno k tomu, aby niekako rozszerzać međuslowiańskie dalej, kluczno jest to, aby imać z akademickimi ludźmi, akademickimi języcznymi ludźmi kontakt. Mogę rzekć, że jest tako, że no, to główno Melac działał, jest tako, że TikTok Melacewy, który się rozwijał wielko krasno, ako znam dobro, możecie tako, że tam chodzić. Na koniec ja mogę rzekć taką wielką bombą.
to znaczy sud perspektywy. I tu nie chcę mówić, że jest to zaisto, że tako zaisto bude na sud perspektywy, że prosto budemy imati są robotą z Narodnym Teatrom, Polskim Narodnym Teatrom w Warszawie, jako Międzysłowiańsko-Języczne Forum i budemy tam działać jeden muzyczny projekt, międzynarodny muzyczny projekt i mam wielką nadzieję, że to będzie dobro ischodzić i mam z tymi ludźmi kontakt, działamy tam niekakawy budżet i tak dalej, i tak dalej. Tak, drogi ludzie, nie говорите mnogo ludziom i z tego powodu, że to jest tajemstwo, ale jest wielka szansa, że to będzie robotać. I to jest już wtedy taka wysoka kultura międzynarodna. Można z tym wozić się po rozlicznych krajach. I także wielka pomoc fundacji, wielko tako dzieło w portfolio międzysłowiańskiego języka. To znaczy w tym zebraniu robot, którymi możemy się chwalić, że jesteśmy tak mnogo zdzielali, a międzysłowiański jest tako profesjonalno zdzielany język. Tak? Pozdraw drogi ludzie, w tym momencie jeszcze montuję, no i chcę dodać także dodatny fragment, to znaczy ja jestem zabezpieczony do projektu o tym, że jeden z uczestników, członków naszego serwera, także zdzielał nową powieść na międzysłowiańskim języku. Człowiek zwie się Alex i Aleksu pomagał także Alex Bernat, to znaczy Melac, który już zdzielał tą pierwszą książkę, niechaj nesą nas białe oblaki. No, ako idę o jakość tutaj książki, ako idę generalnie o tą opowieść, którą napisał Alex, który nie jest Bernat, ja jestem tutaj powieści nie czytał, no myślę, że jakość jest dość dobra i z tego, jak ja widział, są niektóre fragmenty, znam, że w korekcji tutaj powieści pomagał także Melac, tak myślę, że jakość tutaj opowieści jest dobra i międzysłowiańska literatura raste, tak ako chcecie, oglądajcie ja w linkach od wideo, będę wam także dawać link do tutaj Aleksowo-Melacowej powieści. Da. Okej. Tak, drogi ludzie, myślę, że jestem owsiem rekl. Możemy mówić w tym momencie o tym, co jest napisali na czacie, ako jest napisali niekakawe pytania. Dobra, uwidzimy, co tu jest. Ako chcecie, to piszite, na czacie ja to wszystko widzę. O, wow, jest niekto z Taszkenta, z Uzbekistana, krasiwo, pozdraw. No, o, wow, tu pisze człowiek z Ameryki, krasiwo. Moderator se ponowno wratil, krasiwo, ludzi z Makedonii. Aha, dobro. Tu człowiek, Mr. Bohonek i mal nie urozumiał, proč to jest gadana kniżka. Jest taka net vegetables. Nie, kyslena zelenina, kyslenie zeleniny, kiszenie, kwaszenie zeleniny. To jest ten proces, jak na przykład dawajesz do wody niekakową zeleninę i tam w soli na przykład i ona może być i potem kwaszena, kyslena, kiszena. Da, to jest prosto fermentacja. Aha. Dobro. Co jeszcze dalej? Da, tu jest napisano, jak mnogo jest członków na Wikipedii, krasiwo. Także przyszedł Interslavik Punk, Anton. Paweł Witek, gdzie można kupić Biblię? Myślę, że Biblię niepotrzebne jest kupować i z tego powodu, że ja jestem ją widział w PDF-ie i prosto możesz sobie przeczytać tę Biblię, drogie Pawle. Generalnie ta Biblia jeszcze, jak jestem rzekł, nie jest pełno korygowana, tam jeszcze, myślę, jest potrzebna niekakawa korektura. Międzysłowiańskie w niej nie jest zaisto zły. To jest dobre międzysłowiańskie, ale ako byśmy chcieli, aby było tako wielko dobro rozumieliwe, aby było maksymalnie dobro, a myślę, że w takim tekście, jako tej międzysłowiański, takowy prestiżny, religiozny tekst, no to chcemy, aby to było dobro zdzielano.
to jeszcze jest tam potrzebno немного посидіти. No i mam nadzieję, że będzie також można by ją kupić, например, papierno, tak? Kako rozumiemy cerkowno-słowiańskie znanca medżusłowiańskiego? No, w tym momencie, myślę, nie będę odpowiadać na to ja, z tego powodu, że prosto tema streaminga jest druga, ale możesz, drogi gospodine Bohoncze, iść na kanał medżusłowiańskiego języka, tam jest streaming o medżusłowiańskim, prasłowiańskim, medżusłowiańskim, prasłowiańskim i cerkowno-słowiańskim. I tam możesz sobie o tym posłuchać, jak rozumiemy jest cerkowno-słowiańskie, medżusłowiańskim govoriteljem i tak dalej, i tak dalej. Jak długo uczysz się medżusłowiańskiego? No mogę krótko na to odgovorić. W medżusłowiańskim projekcie jestem przybliżno od 2013 lata, tak to jest już 11 lat, něco tako. Da, zaisto, drogi ljudi, to dobro, że to govori Filip. Jeszcze to, co jest ważne, jest kniżka, jest skoro bude kniżka podręcznik medżusłowiańskiego na polskim języku. Jest gotowione także na serbskim, ale to jeszcze nie jest tak dobro zdzielane. To na polskim języku, ja tam także chcę pomagać jeszcze dodatno k tomu. Filip z Serbii to pomogł zdzielać. Zaisto dobra robota, drogi ludzie. Mnogo było tam korygowano, mnogo przeglądnuto. Wielko mnogo roboty tam było. Jestem wielko zadowolony, że Filip chciał działać tę robotę z rozlicznymi ludźmi. Ja jestem mu tam pomagał ich niekako sobierać, no generalnie ta robota, którą zdzielał Filip, jest zaisto wielka. To było tam niekoliko lat, ale myślimy, że koniecznie będzie podręcznik medżusłowiańskiego języka nie jedyno na angielskim i na rosyjskim, no także na polskim, a skoro także w krótkim czasie relatywno na serbskim. Ja jeszcze będę mówić o tym, działać niekako myślimy streaming ili podcast. Będziemy także werbować ludzi, którzy by chcieli pomagać przy tworzeniu takiego podręcznika, ale to jeszcze jest, to jeszcze będzie w przyszłości. W tym momencie głównie myślimy o tej wersji polskiej. Tak, drogi ludzie, co jeszcze? I majecie nemnogo jeszcze czasu, aby pisać pytania na czacie. Ja tu czekam. No, czas na co? Myślę, że główne takowe plany na przyszłość będą takowe, że chcemy zaisto zbierać niekakawe takowe dane, tworzyć nauczne materiały. Ja także planuję na kanale medżusłowiańskiego języka dodatne. Chcemy dalej kontaktować i rozszerzać rozlicznych ludzi z rozlicznych krajów, aby prosto mogli działać lepsze projekty, lepsze inicjatywy na medżusłowiańskim języku. Rozszerzać tako medżusłowiańskie nie jedyno w internecie, ale także w realnym żywocie. I samorozumno ta robota z medżusłowiańskim słownikiem, to wszystko planujemy działać. I mam zaisto nadzieję, że to wszystko pójdzie dobro. Jestem zaisto w dobrym nastrojeniu, ako idę o to, za to, że widzę, że mnogo roboty było zdzielano, także ako nie wszyscy ludzie to widzieli. No i co? Także myślę, że jeden z moich priorytetów i generalną fundację jest to, aby te dofinansowania zdobyć i z tego powodu, że głównie w tym momencie pomóc k tomu, aby ja mógł działać te rozliczne projekty, no to jest to, że pomagajecie na Patreonie i na YouTubie. Samorozumno, ako niektórzy z was chce, może iść na Patreon i na YouTube pomagać. Za to, to jakoby można rzec, że ta moja finansowa stabilność jeszcze nie jest pełna. Medżusłowiański jest mały projekt do tego momentu, ako idę o takową, no to nie jest język jako słowacki na przykład, dane jest tako wielkie. No i mam nadzieję, że z pomocą tych rozlicznych instytucji będzie możliwe robotać z medżusłowiańskim jeszcze wyższe regularno, jeszcze wyższe długo i tak dalej w teczeniu dnia.
że będą jeszcze wyższe mogły czasa na to dawać. Myślę, że to jest główno to. Okej, Melac tu pisze, jest podcast Mądrości i Głuposti. Mądrości i Głuposti to jest jeden z podcastów, który jest na medzusłowianskim języku. Aktualno prawdopodobnie najwielki. Ja nie znam dobro kako veliki, no jest. Możecie tam sobie posłuchać. Takowy neformalny podcast od Melaca i Denisa. Tam są rozliczni gości. Także może Melacz, możesz tam dać i link do tego podcasta. Bude li niekto od was na Polyglot Gathering w 5. miesiącu? Pytaje Paweł Witek. Ja jestem słyszał, że bude tam niekakowa delegacja medzusłowiańska. Nie bude to od medzusłowiańskiego foruma, no słyszał jestem, że niekto bude. W przedchodnych latach tam było medzusłowiańsko forum, ja jestem dzielał prezentację i był jeszcze tam Wojciech Merunka, potem także dzielał prezentację. Uvidimo kako to bude, ja imam kontakt z człowiekiem, który Polyglot Gathering organizuje. Tako zaisto to zawisi od tego, kakowa bude sytuacja. I z tego powodu, że kako jestem mówił, ja w tym momencie główno rozszerzać MS, no tako, że potrzebują na te finansowe rozliczne aspekty gledać. To zawisi od dwóch czyniteliów. Jest możliwa sytuacja, że oni nam będą na Polyglot Gathering dawać wstęp bezpłatno. I wtedy ja zaisto mogę tam se powesti, zapłacić za bilet i tak dalej. No jest także możliwość, że będzie potrzebno zapłacić za prosto prezentowanie medzusłowiańskiego języka. No i to jest gorsza sytuacja. I z tego powodu, że tam wchód jest dość drogi. Tam jest, myślę, 400 zł ili nešto tako. I ja prosto w tym momencie nie mogę to zapłacić. No tako, że ta kamera, którą ja kupił na premier, to było i z denarów i z Patreona, które jestem szczędził, tam 10% przybliżno wszelki miesiąc. Tako praktyczno, ako oni będą chcieli denary od mnie, to wierodostojno ja nie mogę tam powesti se, prosto potrzebują nešto jedati i takowa je prawda. Ale ako bude to bezpłatno, to jest zaisto perspektywa, że może tam być nie jeden człowiek, a wyższe. Ja bych chciał najlepiej na takowy Polyglot Gathering, to znaczy zebranie polyglotów międzynarodnych, chciałbym tam wziąć na przykład 2 ludzi, 3 i zdzielać něco zajemniwego. No, tako, że uvidimo. Może być jest możliwość, uvidimo, czy to rieknąć dariteli i z Patreona i YouTube'a, może być i będzie możliwość, daby zapłacić wstęp na Polyglot Gathering i z tych rezerwnych denarów, które ja jestem tam szczędził i z Patreona i z YouTube'a. Uvidimo. Potrzebno jest tako, że pomyśliti chcemy li zaisto te denary tam na to i zdawać i z tego powodu, że no, ta rezerwa jest tako, że ograniczona, no i samorazumno, ako wsecz to będziemy dawać na to, no to potem będzie mniej denarów na drugie projekty, które mogą być zaisto priorytetowe. Tak? No i tako to jest. Tako, drogi ludzie, myślę, że to jest koniec tego streaminga. Ako nie i majete wyższe pytanie i mam nadzieję, że to was podsiliło, że medzusłowiańskie się rozwijaje, że zaisto делаем mnogo i co? Samorazumno, ako wy chcecie, możecie rozlicznymi metodami pomagać medzusłowiańskiemu języku. Możecie samorazumno finansowo, jako na Patreonie i na YouTubie, ale możecie także pomagać prosto, na przykład około tych fundacji, możecie być i dobrowolcy, możecie przyłożywać teksty na medzusłowiańskie, możecie jego promować wśród waszych przyjacieli. Tak generalno i mam nadzieję, że w tym letu, które przychodzi, będzie nam nie jedyno dobro życie, dobry żywot, no także dobro rozwijanie medzusłowiańskiego. No i samorazumno jeszcze chciał wam przypomnieć, że będą jeszcze dodatne streamingi, 2 są zaplanowane. Jak widzicie, próbuję z tymi obowiązkami niekako aktywność tako, że dodrżywać na medzusłowiańskim kanalu, tako ako chcecie, przychodzicie na następne streamingi w следующих dniach. Niechaj medzusłowiańska sila będzie z wami. Ako budete chcieli nekakowe nowe temy streamingów, govorite mi, ja mogę делать ankety
і будемо також стрімінги делати о том. Так, поздрав і держітеся, добраноч, добрий день і так далі.